Każdy spec od marketingu powie, że nic tak nie sprzedaje jak dobra historia. O co chodzi? Przykładowo, po sukcesie książki i filmu Jedz, módl się i kochaj, maleńka wyspa Bali stała się miejscem masowych pielgrzymek backpackersów podróżujących po Azji Południowo-Wschodniej. Serial Narcos sprawił, że Kolumbia stała się znów na topie. Znów, nie wiem czy kiedykolwiek była, ale w pewnym momencie był to najczęściej wybierany kraj, jeśli ktoś podróżował do Ameryki Południowej i bardzo dużą popularnością cieszyły się wycieczki śladami Pablo Escobara, któremu Netflix poświęcił cały sezon tego serialu. Dalej, Transylwania. Wszystkim kojarzy się z hrabią Drakulą, który był postacią fikcyjną, ale zbudowaną na postaci historycznej, jaką był po prostu psychopatyczny i brutalny władca, który wymordował kilkadziesiąt milionów swoich własnych obywateli. I w tym momencie można pojechać na wycieczkę jego śladami albo odwiedzić miejsce jego urodzenia, w którym teraz mieści się restauracja. Opowiadałam o tym w filmie z Rumunii. Na początku jest jeden podróżnik. Niby wszystkie miejsca na mapie świata są już dawno odkryte, ale wciąż ktoś odkrywa je na nowo. Zachwycony przybysz opowiada najbliższym historię o białym piasku, lazurowym oceanie i palmach kokosowych. W jego ślady jadą kolejni, którzy niosą historię dalej. Pierwszy hotel na Zanzibarze powstał w 1992 roku. 30 lat później jest ich 500, a maleńką wyspę odwiedza rocznie 500 000 turystów. Cześć, witajcie na Zanzibarze. Wiem, rzadkość takie miejsca u nas na kanale. Chcę powiedzieć coś, co chcę, żeby bardzo wyraźnie wybrzmiało. Każdy podróżuje tak, jak lubi. I nie mi to oceniać. I ja też to rozumiem, że po ciężkim roku, po całym roku ciężkiej pracy chcemy pojechać gdzieś wypocząć. Poleżeć nad basenem z drinkiem, kiedy klimatyzowany pokój jest posprzątany. Niczym nie trzeba się martwić, wycieczka zorganizowana. Sama pewnie też, gdybym pracowała na co dzień, na przykład w korporacji, to wybrałabym taki rodzaj odpoczynku. Natomiast mam nadzieję, że na potrzeby tego filmu możemy trochę wyjść z siebie i pogadać, dlaczego właściwie tak jest. W jaki sposób my, turyści, zmieniamy te miejsca, jak kształtujemy świat, czemu tak jest i jak sobie ten świat trochę jednak fałszujemy. To jest Laura. Poznaliśmy się kilka miesięcy wcześniej i to ona namówiła nas na odwiedzenie Zanzibaru. Mieszka tu od kilku lat. Organizuje wycieczki, głównie dla Polaków, oraz wynajmuje dom, w którym zatrzymują się goście. Na Zanzibarze ta turystyka kwitnie mniej więcej od 2000 roku. Ta nasza sąsiadka, która przyszła teraz do nas, mówi, że przyjechała, mieszka tutaj 20 lat i jak przyjechała, to tutaj w Kiłęgła nie było ani elektryczności, ani tych dróg. Budowali hotele, a nie było prądu, więc wszyscy musieli korzystać z generatorów. Trochę to zostało, te generatory do tej pory. I też teraz na Mafii spotkaliśmy kobietę, która mieszkała tutaj w 96 roku i właśnie mówi, że w Kiłęgła, mówi, nic nie było w Kiłęgła. Mówi, ty mieszkasz teraz w Kiłęgła? Mówi, tam nic kompletnie nie było. Pojedziemy do miejscowości Matemue. To jest na północnym wschodzie i taka wioska, gdzie turystyka kwitnie od niedawna. Ludzie jeszcze nie bardzo są przyzwyczajeni do turystów. Fajne, szerokie plaże, ładne, ale jednak ludzie trochę żyją inaczej niż w tych wioskach takich bardzo turystycznych. Kobiety czerpią wodę, bo generalnie w domach nie ma wody. Tutaj w Matemue jest dosyć spory problem z wodą. Ale w każdej wiosce jest poprowadzona studnia albo wodociąg, tak? I ta woda jest za darmo, no ale trzeba sobie ją naczerpać do domu i tym się zajmują właśnie kobiety bądź dzieci. You want to go to snorkeling? No, thank you.
If you want snorkeling, have a boat cheaper. It's not very expensive to go to island. Thank you, we are just visiting. Only relax. Yeah. Hakuna matata. Here's the fisher market. Hakuna matata. You can enjoy. You can relax. You can go to the beach. We can enjoy. My name is Jakub. If you want snorkeling, only 25. They have a boat. Cheaper to go to fast. Thank you so much, we are just visiting. Thank you. Relax. Niezależnie od tego, gdzie pojawiamy się na wyspie, wszędzie dostajemy propozycje wycieczki łodzią na snorkeling czy na sąsiednie wysepki. Cudzoziemcy na Zanzibarze to najczęściej ludzie na wakacjach i okazja do zarobku dla miejscowych. Gabują, ale wiedzą, że jeżeli odpuszczasz, to nie ciągną dalej, tak jak w wielu krajach na świecie. Przyjdą, chcą coś sprzedać, zaczepić nas, my się czasami tak obruszamy, że ktoś nas zaczepia, coś nam chce sprzedać, ale to jest ich praca, tak? Coś chcą zarobić, nie wyciągają ręki, tylko chcą coś nam sprzedać. Inny styl Jakąś biznesu. usługę. No zupełnie inny niż my znamy. My przyjechaliśmy tu na lokalny targ, gdzie mieszkańcy wioski przychodzą kupić ryby, ale jest jeszcze zbyt wcześnie. Aby łodzie rybackie mogły podpłynąć do plaży, trzeba poczekać na przypływ. Wielu powracających z Zanzibaru wspomina powolne tempo życia mieszkańców i rozprężenie, którym sprzyja przewidywalny tropikalny klimat i rytm nadawany życiu przez pływy oceanu. Ocean dostarcza pożywienia, ryb, alg i innych owoców morza. Dzisiejszy film kręcimy w pełnym słońcu, w południe, na plaży i musimy się schować, żeby nie zostać udarła, a oni wprawieni, silni. Cały dzień spędzają tutaj. Cały dzień, dobrze mówię, nie? Zdarza się, że cały dzień. 3 kilos this I buy me. Ja. Yeah, me I buy. Miejscowi żyją bardzo, bardzo skromnie i właściwie to życie, rozwój turystyki wciąż nie ma aż tak bardzo dużego wpływu na to ich takie najprostsze życie, gdzie ci ludzie wciąż łowią ryby naturalnymi metodami. Żyją skromnie, spotykają się ze sobą, opowiadają sobie różne mądrości, mają dla siebie czas, są pogodni, żyją zupełnie inaczej niż my w Europie. I czasami dla nas to się wydaje wręcz niemożliwe, żeby żyć tak skromnie. Oni są po prostu szczęśliwi, tak żyjąc. I wszędzie jest tak, że jest taka bieda. Wjeżdża się do hotelu. Każdy hotel jest ogrodzony jakimś tam murem. Brama i się zaczyna luksus, tak? Piękna roślinność, baseny, wszystko ładne, zadbane, a za murami hotelu taka szara rzeczywistość. Czasami się mnie goście pytają, a co Cię tutaj najbardziej irytuje albo zaskakuje? No i właśnie taka sytuacja jak teraz. Jesteśmy umówieni na 13:00. 5 minut wcześniej człowiek, który się z nami umówił na 13:00, dzwoni, pyta, gdzie jestem. Mówię, że będę o 13:00, punkt o 13:00, po czym przyjeżdżamy, a jest 13:00, a on stwierdza, że musi się iść pomodlić. No poczekamy 5 minut. Myślisz, że to będzie 5 minut? Czy afrykańskie 5 minut? No przecież 5 minut to trzeba dojść do tego meczetu. Nie no, po prostu go nie no. Laura, samahani sana. Przepraszam. I will kill you, but tomorrow. Co? I will kill you, but tomorrow. No to Ale moja matka też ci każe się No. modlić, tak. Idziemy. To jest Fakir, Cześć. Cześć. Kaja i Mateusz. Dobry, jak się Cześć, macie? jestem Kaja. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Okej. Ja mam dużo imię. Dużo imię? Dużo imion. Dużo imion. A ile masz imion? A nie wiem, Laura wie. Kefir, no często na niego mówimy Kefir. A, o to chodzi. Ale tak pan to Przezwiska. ma. Jestem Kefir, jestem Fekir, jestem Somali. Somali. Somali też jestem Czarny Piątek. Czarny piątek. No. No bo gra w piłkę nożną, dlatego czarny. Laura tu.
Poprosiliśmy Fakira, Zanzibarczyka, który pracuje z Laurą jako przewodnik, o wspólne odwiedzenie jednej z wiosek. Po drodze zebraliśmy jeszcze Bibi, która pomaga nam zrobić zakupy, wybrać produkty, które możemy kupić na obiad w gości. Uprzedziliśmy Fakira, że nie oczekujemy wycieczki, a chcielibyśmy po prostu spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami. W wiosce wszyscy już byli przygotowani na nasz przyjazd. Kobiety zawiązały nam chusty na głowach jako element zaplanowanych atrakcji. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na to, by spędzić czas w jednym miejscu, bo był już ustalony plan naszego pobytu tutaj. Poszliśmy obejrzeć studnie, zobaczyć ścinanie kokosów, zajrzeliśmy do domu. Nagrywaliśmy te ujęcia po to, by pokazać wam zwyczajne życie na Zanzibarze. Jednak sam kontakt z ludźmi, mimo że bardzo uprzejmy, dość dystansujący. My oglądający, oni oglądani. Miejscowi dobrze już wiedzą, jakie są oczekiwania turystów i je realizują. Ale nie da się ukryć, że to po prostu układ. Życie codzienne w pigułce. Każdy może takie miejsce odwiedzić, a dla miejscowych to zarobek. Dzisiaj byliśmy to my, jutro przyjedzie kolejna wycieczka. Jaka jest różnica w życiu wioski między tym, kiedy przyjeżdżają turyści, a nie ma mzungu? Nie mam zungu. Że nie ma różnicy. A jest różnica. Normalnie dla Turców jest inne rzeczy. I na Zanzibarze mamy nasze rzeczy, jakie mieszkamy lokalne. Normalnie teraz mi pomagają z powodu są mzungu. Ale później mieszkają osobno, ale też pomagają się. Tak. Teraz jestem mzungu, są dużo tutaj, ale kiedy nie mam mzungu, nie będzie taki teraz. Czyli nie ma wszystkich tutaj zgromadzonych po środku, Nie, tak? nie. Tylko rodzina. Nie ma w tym niczego złego, gdy obie strony są zadowolone, jednak wyjeżdżamy mając znów poczucie, że nie jest tu łatwo złamać barierę, którą turystyka stworzyła tu na przestrzeni lat. Najbardziej nie lubię tego, jak ludzie tak wyskakują z tymi aparatami. Czasami z daleka biegną z aparatem wystawionym do przodu, a to trzeba dać tym ludziom czas na to, żebyśmy mogli ich fotografować. To jest niezgodne z ich wiarą. Oni uważają, że jak się im robi zdjęcia, to się im kradnie duszę. Wiesz co, Kaja, bo to jest tak samo jak z nami. My też nie lubimy być fotografowani. I też jak ktoś wyciąga kamerę i próbuje nam zrobić zdjęcie, to ja się od razu odwracam. Tak? No jak to ktoś mi robi zdjęcie? I tak samo ci ludzie, przecież to są tacy sami ludzie jak my. I też pewnych rzeczy nie lubią. I takie czasami jest zadawanie pytania, czy można im robić zdjęcia? No to tak samo mogę nam zadać pytanie, no a czy jak ja gdzieś idę, to czy ktoś tak sobie może zrobić mi zdjęcie? Też nie bardzo. Dla nas w ogóle bardzo ciekawym tematem jest, jak ci ludzie pracują. Jak pracują, to bardzo często są źle ubrani, są zmęczeni, często źle wyglądają i my też nie lubimy być tacy fotografowani. Ale jak są święta, jak są pięknie ubrani, wystrojone kobiety, mają pełen makijaż, to one chętnie pozują wtedy do zdjęć. Mówi się, że masowa turystyka to teatr skrojony na oczekiwania publiczności. I jest w nas, podróżujących, coś, co sprawia, że podświadomie wszyscy naraz chcemy odwiedzać te same miejsca. Nie chcę tego wątku zamknąć tylko w tym, że Instagram zmienił oblicze turystyki i nasze myślenie w ogóle o jeżdżeniu w różne miejsca, bo to tak jak nie powiedzieć nic, to jest bardzo spłycone. Dlatego postaram się to wytłumaczyć. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się wam wykadrować zdjęcie w taki sposób, aby usunąć z obrazka to, co wam do tego obrazka nie pasuje, no to jest pierwszy krok. Później te zdjęcia pokazujecie znajomym. Podobne zdjęcia lądują w broszurach, na pocztówkach, w przewodnikach i tak dalej. I tak wygląda nasze wyobrażenie o danym miejscu, zanim do niego pojedziemy. Na miejscu niektórzy mogą poczuć się trochę rozczarowani, że nie wygląda to dokładnie tak, jak się spodziewali, ale wciąż też będą kadrować zdjęcia w taki sposób, aby pasowały im do tego obrazka, dlatego że oprócz tego, że jesteśmy przygotowani na wakacje, czyli chcemy się relaksować, chcemy oglądać ładne rzeczy,
Jesteśmy też już ukierunkowani na rzeczy, których będziemy na tych wakacjach poszukiwać. Jesteśmy predefiniowani jeszcze zanim przyjedziemy do danego miejsca. Aby w jakimś miejscu mogła się rozwinąć turystyka masowa, to miejsce musi przejść pewien rodzaj standaryzacji. Być może zauważyliście, że bardzo wiele miejsc na świecie wygląda bardzo podobnie do siebie. Hotele są podobne, usługi są podobne, wycieczki są podobne. Różni się tylko scenerią i ludźmi. Musi się podobać po prostu jak największej ilości turystów i my, biorąc udział w kolejnej takiej wycieczce, w kolejnym takim urlopie, powtarzamy dalej i utrwalamy w sobie nasze oczekiwania od tego, jak mają wyglądać rajskie wakacje. Nagły rozkwit turystyki masowej w kraju globalnego południa to błogosławieństwo i przekleństwo zarazem, bo wszystko ma swoją cenę. Obsługa kilkuset luksusowych hoteli wymaga solidnego zaplecza. Tu w Stone Town znajduje się największy port rybacki, ale tak wysoki popyt i wymagania hoteli na wysoką jakość produktów sprawia, że mali lokalni dostawcy, wcześniej niedoświadczeni, nie są w stanie im sprostać i wypadają z łańcucha dostaw. Rybacy tutaj w ogóle nie schodzą na ląd, tylko podpływają do portu lub na plażę, bo to nie tylko tutaj się to tak odbywa, tylko w różnych miejscach na Zanzibarze i czekają. Ludzie podchodzą do nich z wiaderkami, z pojemnikami na ryby i kupują po najniższej cenie. Ci, którzy wejdą do wody, zamoczą się, mogą kupić rybę prosto z łodzi najtaniej, a później przynoszą ją na brzeg i mogą ją sprzedać ponownie, mimo tego, że to jest jakieś 50 metrów różnicy. Jednocześnie na wyspie wzrastają ceny i koszty życia. Zdecydowana większość inwestorów to cudzoziemcy, którzy wykupują działki na wybrzeżu po okazyjnych cenach, które i tak dla miejscowych są nieosiągalne. Miejsca pracy, które obsługują Zanzibarczycy, to wciąż rzadko stanowiska kierownicze. Wiele raportów wskazuje na to, że sektor turystyczny, prócz tego, że stworzył dodatkowe miejsca pracy, poprawił infrastrukturę, miał ostatecznie niewielki wpływ na zmniejszenie ubóstwa na wyspie i ustanowił niewiele powiązań z lokalną gospodarką. A duże pieniądze i inwestycje, choć są w tym samym miejscu, krążą jedynie w przestrzeniach dla turystów, którzy mogą nawet cały swój czas spędzić na terenie hotelu, który wszystkie ich potrzeby przecież zaspokaja. Robi się drogi, których wcześniej nie było, jest większy ruch, więc większe zanieczyszczenie, jest mnóstwo śmieci, z którymi Zanzibarczycy sobie nie radzą, mnóstwo plastikowych butelek, zarówno po wodzie mineralnej, jak i po różnych kremach, szamponach itd. I to wpływa bardzo negatywnie na środowisko i na to, jak wygląda ta wyspa. Sami widzicie ogrom tych śmieci, które są wszędzie. To są śmieci, które w większości są pozostawione przez białych. To oczywiście oni nie potrafią tym gospodarować, ale to są śmieci, które my zostawiamy. Dlaczego tych miejsc nie pokazujesz turystom? Turyści oczekują ładnych miejsc, takich znanych. To, co już widzieli wcześniej, ktoś pokazał na zdjęciach i chcą zobaczyć te znane miejsca. I właściwie przyjeżdżają na chwilę tutaj i nie bardzo chcą wejść w taki klimat bardzo lokalny. Po prostu wolą czas spędzać na plaży. Jest taka zasada, że każdy chce zobaczyć to, co widział wcześniej na zdjęciu. To jest chyba najsmutniejszy obrazek na Zanzibarze. Wszędzie są śmieci poza plażą, tam gdzie ich się nie usuwa sprzed widoku turystów, bo one wszystkie są z plaży sprzątane. Natomiast normalnie w mieście, w wioskach tak się walają, gdzie popadnie. Nie mają tutaj rozwiniętego systemu sprzątania odpadów. Nie wiem do końca, jak to wygląda, próbowałam się dowiedzieć, ale... Degradacja środowiska nie wynika jedynie z pozostawionych śmieci. Ilość chętnych na wycieczki łodzią do mniejszych wysepek czy raf koralowych to często dziesiątki łodzi w tych samych miejscach. Nie ma limitu. Tylu, ilu jest chętnych w sezonie, tylu może je zobaczyć. Łodzie powodują hałas, przyjezdni korzystają z kremów do opalania tuż przed wejściem do oceanu. To wszystko niszczy ekosystem, który jest przecież największą atrakcją, która przyciąga tłumy. Dla nas jest rozrywką, dla miejscowych źródłem pożywienia i innych surowców.
Takich tematów jest tu całe mnóstwo. The one, no one. Yeah, you're the one, no love. All this fussing and fighting just drives me crazy. But you know I'll do anything for you, baby. 'Cause you're the one, no one. Nie da się tutaj nie wchodzić w interakcje. Ludzie miejscowi są tutaj bardzo bezpośredni i nie mają problemu z zaczepianiem ludzi. Poza tym to jest biznes. I kiedy wrzuciłam na Instastory taką przechadzkę po plaży i wspomniałam o tym, że są ci sprzedawcy, kilka osób napisało, jak sobie z nimi poradzić. Bo wiem, że denerwuje to wiele osób, że nie można sobie po prostu w spokoju samotnie przejść po plaży, tylko cały czas ktoś zaczepia. Ale tak tu już jest, taki jest styl biznesu. Tu się handluje, plaża to miejsce handlu i bądźcie mili dla takich ludzi. Very good, how are you? Ale nie chcę mówić, żebyście byli mili dla nich, bo oni mają ciężką pracę i tak dalej. Nie trzeba usprawiedliwiać ludzi, żeby być po prostu miłym. Po prostu czemu nie? How are you? Very good, how are you? Good, are you okay? Yes, You I'm must okay. start movie? Yeah, I'm making movie. Oh, you know, be your friend. No i nie powiedziałam w końcu, jak sobie poradzić ze sprzedawcami na plaży. Nie trzeba sobie radzić. Za trzecim, czwartym razem, kiedy grzecznie podziękujecie, zostawią was w spokoju. Przecież wam nie włożą tej wycieczki do gardła. Rozmowa z cudzoziemcami na plaży to dla wielu Zanzibarczyków, którzy pracują na własny rachunek, sposób dotarcia do klienta. I mimo tego, że w pandemii Zanzibar jako jedno z kilku miejsc na świecie pozostał otwarty na turystykę, gości w ostatnich sezonach było dużo mniej niż zwykle. I to właśnie oni, będący poza dużym biznesem biur turystycznych, odczuli to najmocniej. Nie mamy też innej możliwości się spotkać, bo nasze światy, choć tuż obok, praktycznie się nie mieszają. Będąc na Zanzibarze, spędzamy czas w zupełnie inny sposób niż swój wolny czas spędzają sami Zanzibarczycy. This is our office, kite surfing. We say, guest, you're welcome Matemwe. We do kite, no very expensive, good price. Good commercial. To jest Omar. Jak się masz? Jak się masz? Hakuna matata. Hakuna Matata, what does it mean? No problem. No problem. No problem. Zanzibar. Albo nie ma problemu. Nie ma problemu. Praca Omara i jego kolegów uzależniona jest nie tylko od turystów, ale też od pogody. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych i zgodził się spędzić ze mną jeden dzień jako przewodnik, choć nie jest to jego profesja, i pokazać mi swoje okolice. If you come to village, normally you take clothes like this, long short, you know. Yeah. If it's no small like this, if you know good, so because people from Islamic, sometimes we take like this. If you know open hair, we put like this. Okay. Did you live somewhere else or all your life in Matemo? All your life, Matem. What is the most far you travel? Tanga. Tanga. Tanga, yes. This Tanga. is the most far you go. Yeah. All people you share with the Yes, buyer? we share, yes. In Champion League, sometimes people, if you finish job, maybe if you finish fishing, you know, so we stay here, relax, we're drinking for coffee, like that. Okay. Or sometimes we play like this, bow. Yeah. You know bow? Yeah, I know. But I don't know the rules. So if you're easy, Easy? if you need me to start, why not? Show me. How old are you? Me and 33. 33. Yes. You're 2 years younger than me. When you become adult, when you're 18, 17, 16, what can you do in Zanzibar for job? What are the options? So normally people, if you age 14,
after finish school, you know, I wanna go to fishing like that job. Normally from Zanzibar or from Matema, if you job, I go to beach, you fishing beach. You can have everything in the world or do everything in the world. What is your dream? Dream for me. So now if you know, come to tourists a lot. You understand? That's your dream, that tourists come a lot. Yes, exactly. But you can choose everything. You can say that. You can say now that your biggest dream is to have $1 million, and you say that you want the tourists to come. Maybe it's your dream for me. So a lot of money. So me we open shop, you know, shop. Example. What kind of shop would you open? Shop in rice. With rice? Yes, rice. You buy rice, you know. Yeah. So here in Muscat, Pentagon. So me sometime if you finish job, we stay here Muscat. Pentagon? Yes. This is Pentagon. Yes. Okay. Salam alaikum. Superstar. Yeah. But Hey yo, this is my boy Shari's baby, you know, from Zanzibar. Yeah, what's up everybody? This is Zanzibar, beautiful island, and we speak Swahili, we eat ugali, cassava, and everything. Fish from the sea direct. Yeah, you have to come Zanzibar to enjoy. Yeah, life is good. you're happy here. Yeah, I'm happy because every day is my birthday, you know. It's like birthday too. Birthday, kila siku, birthday too. Birthday, Babalao. Yeah, what's up? Fresh. Enjoy. Yeah, welcome Enjoy. again. Okay, bye. Bye. See you later home already. There is always group of men and there is always group of women. Why not together? From Zanzibar, sometimes if we stay together, women and people, example like this. So people have a wife. If you know have a wife, normal different stay place. You understand? Yeah. So because you say different people from Islamic. If you never stay together like this, woman and girlfriend, you understand? Yes. You know, never. You don't spend time together for fun. No. I see. Walking faster. It's okay, I'm not in rush. Spędziłam z Omarem popołudnie na szwendaniu się i pogaduchach. Jeden dzień i kilka zdań nie jest historią o nim czy o życiu na Zanzibarze. Ale już te kilka chwil rozmowy o naszych różnicach uświadomiły mi, że sformułowanie Hakuna Matata, które chętnie pożyczamy i którym po chwili tutaj zaczynamy się posługiwać, jest opowieścią o zupełnie innym znaczeniu, innym postrzeganiu problemów czy ich braku, niż odbieramy to my. Kolejnym problemem, może nie problemem, a aspektem, który sprawia i wpływa na to, że tkwimy w naszej bańce informacyjnej, jest to, że wszystkie programy podróżnicze, które można znaleźć w telewizji, włącznie z tym programem, tworzone są przez osoby z naszego kręgu kulturowego. O Zanzibarze opowiadam Wam teraz ja, a nie Zanzibarczyk. I bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, jak bardzo ktoś byłby oczytany, jak duży research by zrobił, to i tak zawsze sprowadza się tylko do tego, co widać gołym okiem. Muzyka, strój, elementy kultury i tak dalej. Natomiast brakuje nam szerszej perspektywy, aby zrozumieć, z czego niektóre rzeczy wynikają. Brakuje nam kodów kulturowych, tego, w jaki sposób tutaj się żyje. Nie wiemy, jakie jest tempo życia, pracy, jaki jest sposób wychowywania. Ciężki jest aparat, muszę sobie siąść. Czasami piszecie nam, że filmy są za rzadko. Są rzadko. I algorytm YouTube'a też nas nie lubi z tego powodu, bo działa w ten sposób, że jeśli przez 3 miesiące nie będzie nowego filmu, to każdy następny, przynajmniej ten kolejny następny, już się nie wszystkim wyświetli, także nie sprzyja to temu, aby zrobić jakąś głębszą analizę jakiegoś miejsca. Natomiast ja nie jestem sobie w stanie poradzić z syndromem oszusta, bo po paru latach na YouTubie już mniej więcej wiemy, co będzie się Wam podobać, co będzie się dobrze klikać. Wiemy, że mamy takie tendencje wszyscy do udziwniania świata, do pokazywania go
w takiej soczewce, która pewne rzeczy uwypukli, niektóre zmniejszy, trochę podkoloryzuje i wtedy jest to ciekawe dla widza. Programy telewizyjne mają swoje deadline'y, swoje budżety, trzeba zrealizować cały sezon w krótkim czasie. Zrobić z tego po prostu rozrywkę. Kultura przesytu, tak to nazywam. Natomiast musimy mieć nasze bańki informacyjne, bo nie będziemy w stanie znać się na wszystkim i znieść takiej ilości informacji, aby nie upraszczać wszystkiego. Nasze marzenia wakacyjne kreowane są nie tylko w biurach podróży, ale też przez nas samych. Wyrabiamy w sobie nawzajem nawyk patrzenia na świat. To, czego od niego oczekujemy, co jest dla nas fajne, co jest fajne w naszym świecie, w naszej kulturze, co na Instagramie będzie super wyglądać. A jednocześnie wszyscy chcielibyśmy doświadczyć czegoś prawdziwego na wakacjach, czegoś autentycznego. Jednocześnie nie każdy z nas jest gotowy na to, aby rozczarować się tą prawdziwością. Może się okazać na przykład niewystarczająco fajna, niewystarczająco inna, niewystarczająco egzotyczna. Nie jemy w lokalnych knajpach, dlatego że boimy się, że się strujemy. Nie jeździmy komunikacją miejską, dlatego że boimy się, że będzie niebezpiecznie. Ręka do góry, kto kiedykolwiek tak pomyślał. Ten film nie ma na celu niczego rozsądzać, czy jeździć, gdzie jeździć, jak jeździć, co jest dobre i co jest złe. A podział w dzisiejszych czasach na turystów i prawdziwych podróżników to mit. To tylko kilka faktów i myśli, o których chyba najmniej się mówi w kontekście podróży, które podobno kształcą. Nie wiem, czy tak jest. Czy finalnie po prostu uczymy się tej wersji prawdy, po którą przyjeżdżamy? Czy może uczymy się zmieniać świat tak, by pasował nam do życia? Pencil. I don't have any pencil. Sorry. Book. Also I don't have. No to co wam wszystko, co mówiłam o tym, że jest normalnie. Tutaj też bywają turyści i dziewczynki poprosiły mnie o długopis, którego nie mam. Będzie o tym osobny odcinek. And I was waiting